Randka z Kolumbijczykiem w Medellin. Brzmi jak przygoda. I zdecydowanie przygodą było. Może nie najpiękniejszą randką, na jakiej byłam w życiu, bo taka była w Nowym Jorku z panem milionerem z Manhattanu, ale zdecydowanie była niezłą przygodą, którą zapamiętam na długo. Była pyszna, była ekstremalna, zabawna. Nawet padły oświadczyny, ale powiedziałam nie. A dlaczego? To wyjaśnię później. Zapraszam. Colombianos. Jugos nutritivos. To jest sok z oczu świni zblendowany z mlekiem. Kolumbijczycy są niemożliwi. ¿Quieres ser mi novia? No. Zaraz wymiotuję. Mówi mi, że jestem crazy, że tak namieszałam sosów. Że ludzie tak nie robią. Ale ja nie jestem oni, ja jestem Anna. Muszę to nagrać, bo nie wierzę, co się właśnie dowiedziałam. Komuna 3, czyli dzielnica numer 3, to nie jest miejsce z przewodników. Nie ma turystów i nie ma instagramowych atrakcji. Jest bieda. Domki z blachy, stawiane własnymi rękami przez ludzi, którzy po prostu potrzebowali gdzieś żyć. Ale wiecie co? W tej biedzie jest coś, czego często brakuje w bogatszych dzielnicach. Jest skromność, jest serdeczność i miłość. Tutaj dzieciaki witają się uśmiechem, biegają na ulicach, cieszą się z małych rzeczy. I chociaż ich świat wygląda inaczej niż nasz, to właśnie w takich miejscach najbardziej czujesz prawdziwe Medellin. Yo, Ana. Sofía Quinchilla Berrío. Dana Quinchilla Berrío. ¿Cómo te llamas? Dana Sofía Quinchilla Berrío. Ana? Dana, Dana. Dana. Ah, Dana. Yo me llamo Coti. Coti. Miguel, se llama Miguel. Se llama Miguel Ángel. Miguel. Se llama Ajá. también Miguel Ángel. Igual. Muchacha. Thank you. Chao. Se llama Miguel. Se llama Miguel Ángel. Miguel. Se llama también Miguel Ángel. Igual. Muchacha. Tu po raz pierwszy spróbowałam michelady. Jest to sok z limonki, z sodą albo piwem, do wyboru, i z solą na krawędzi szklanki. Na początku smak był dziwny, przyznam szczerze, ale potem się w nim zakochałam. Komuna 3 to nie tylko bieda i blaszane domki. To też ogromny problem z transportem. Główny dostęp odbywa się pieszo po bardzo stromych wzgórzach lub lokalnymi środkami transportu, motorem i taksówką, czasami również autobusem, ale nie zawsze są dostępne. Jeśli masz motor, masz szczęście. Jeśli nie, zostaje ci spacer. I to wcale nie krótki. Ludzie tutaj są naprawdę bardzo serdeczni. Tutaj zaglądałam komuś do domu. Widać kuchnię i kawałek przedpokoju. Bardzo, bardzo mały. Wszystko, co tutaj powstało, ludzie zbudowali własnymi rękoma. Kawałek po kawałku. Właśnie na tej górze. Lokalny street food, bardzo popularny w całej Kolumbii. A ten mały chłopczyk był właśnie w pracy. Obierał ziemniaki. Ok, esta es Ana. Colombiana. Una hermosa mujer
Usted viene de Polonia y está siendo feliz en Colombia. Yo soy de Polonia, pero soy latina, colombiana. A to znowu michelada, tym razem z dodatkiem awokado. Od kilku miesięcy nie jem mięsa. Moja dusza powiedziała mu stop. Nie z obrzydzenia, ale z miłości do tych małych, niewinnych zwierząt. Więc mój kolega miał nie lada wyzwanie, aby znaleźć dla mnie miejsce do jedzenia. Udało się. Znalazł rooftop, lawokaderia. Wszystko, dosłownie wszystko z awokado. Widok nieziemski. Tu przepiękny kwiat. Prezent zerwany prosto z drzewa. Trzy godziny czekania. Wjeżdżamy. Zobaczyć to piękne widoki. Medellin leży w dolinie otoczonej ze wszystkich stron górami. To tak, jakby miasto było włożone do wielkiej misy. Dlatego gdziekolwiek spojrzysz, z każdego miejsca widzisz zbocza pełne domków, które nocą zamieniają się w miliony migoczących świateł. Jak dla mnie widok jest nieziemski. Jugos nutritivos. Energetic juice. To jest sok z oczu świni, zblendowany z mlekiem. Zaraz wymiotuję. I to ma jakąś super energię. Zaraz zwymiotuję. Oni są szaleni. Sweet. Arepa, kolumbijski przysmak. To placek z mąki kukurydzianej i wody i odrobiny soli. Popularny w całej Kolumbii. Na śniadanie, obiad, kolację i kupić go możesz wszędzie. Podawany z czym dusza zapragnie. Tutaj z 2 rodzajami sera, jeden bardzo, bardzo słony i mleczkiem skondensowanym. Miks ciekawy. I tu? ¿No comes? Todo para ti, mi amor. Ajá. Yo como un poquito de un carro. Regálame, amigo. Pink sauce is the mix tomato with Ajá. mayonnaise. Ajá. ¡Qué color! Bardzo piękny obrazek wyszedł z mojego talerza. A? Mówi mi, że jestem crazy, że tak namieszałam sosów. Że ludzie tak nie robią. Ale ja nie jestem oni. Ja jestem Anna. I ja mieszam. Najwyżej potem zwymiotuję. Nie, na pewno. To jest chyba randka, ale bym by chciał, żebym została jego dziewczyną i żoną, ale niestety tu jest za dużo red flag. Już jest złym człowiekiem, bo jest bardzo sympatycznym i fajnym, ale no niedojrzałym emocjonalnie. To nie jest to, na co ja jestem w tym momencie gotowa. Takie niedojrzałe emocjonalnie relacje to ja już mam za sobą. No, ale
ale przynajmniej mogę zobaczyć Medellin. Prawdziwy, nie turystyczny, tylko lokalny. No i jestem bezpieczna. Ja mu powiedziałam, że O con ella misma papita. się nie zapychiwał we mnie, Ella misma. bo ja jestem szczęśliwa sama i chcę być sama teraz. Cieszyć się wolnością i szczęściem. This is an egg. Egg! Oh wow! Eso salchicha. This is Kiełbaska. Aha. Nie, papas. papas. Aha. This is the correct form. But this means Ana i Kolumbijczyca. Ana jest kolumbiana. comiendo comida colombiana. Yo soy colombiana. Necesito comer colombiana comida. ¿Comida colombiana? ¿O colombiana comida? Comida colombiana. Crazy. I am crazy. And I love that. Yes. Look how happy I am. It's from my craziness. 300 krów dziennie i 900 świń. Only one. Zabija jedna. How many companies is here? Jedna firma. Oni tyle jedzą mięsa w tej Kolumbii. You know the Przejeżdżaliśmy kolejką nad miejscem, gdzie zabijają krowy i świnie. Ha? I one płakały. Boże, ile oni mięsa jedzą w tej Kolumbii. Muszę znowu zrobić mój kolorowy miks. Sosu. Barbecue. I piña. Ananas. Diana? Ananas. Nicola? Mi país, ananas. Ajá. Ananas. Y ahora mayonesa. Oh. ¿Qué? ¿Tengo aquí algo? No. Está bien. ¿Está bien? Está bien. Sí. Piękne włosy po motorze. Trzysta schodów do Jezusa. ¿Qué hora es, amigo? Amiga, son las 9 de la noche. Sapy jak stary dziad, bo właśnie przyszłam 300 schodów, aby spotkać Jezusa na górze Medellin. To jest podobno nie turystyczna atrakcja, tylko typowa colombianos. Tu jestem colombiana. Yo soy colombiana. ¿Es perfecto? Hola.
es? ¿Polaca colombiana? Polaca colombiana, yo soy polaca colombiana. En Medellín. Kolumbijczycy są ¿Tú niemożliwi. quieres ser mi novia? No. Kolega stwierdził, że jestem szalona, że tak namieszałam sosów. Ludzie, którzy nie potrafią ciebie zrozumieć, kiedy odstajesz od tłumu, zawsze muszą nazwać cię szalonym. Albo głupim, albo nierozważnym. Robią to dla swojego ego, nie potrafią ciebie wsadzić do danego pudełka. A skoro oni tak nie robią, no to ty musisz być szalony. Coś z tobą musi być nie tak, przecież nie z nimi. Przecież nie nazwą siebie ograniczonym, więc nazwą ciebie szalonym. Tak działa mechanizm ludzkiego ego. A ja po prostu jestem wolna i robię to, na co mam ochotę, a nie to, co tłum mi każe. Que linda. Hermosa. A jeśli ktoś ciebie ocenia, to się tym nie przejmuj. Ludzie, którzy oceniają, nie są wyżej, tylko niżej. Nie są dojrzali emocjonalnie. Z takimi ludźmi się nie przejmuj. Ja muszę to nagrać, bo nie wierzę, co się właśnie dowiedziałam. Ludzie na wybrzeżu Kolumbii uprawiają seks z osiołkami kobiecymi i męskimi i to jest normalne. I nawet żony o tym wiedzą, że mężczyźni, mężowie za przeproszeniem bzykają osły. There are some videos from Nat Geo. There are some videos from Nat Geo But this is normal. This woman that means gold. Disgusting. Could you ask, was that young man having relations with that donkey, or did I No, miss this is something? fake. Cała grupa mężczyzn z jednym osiołkiem. Nie wytrzymam. They say yes, that's right. What did he say? No, No trouble at all. no. So they say that basically that's the first wife, the first lover that they have. Jezus. That's nice. All the donkeys fair game. You put every single donkey, or Se just divierte en la compañía de todos sus todas las all of them, male and female? hombres y mujeres. W najbliższym czasie będzie masowy napływ Kolumbijczyków do Polski, ponieważ chcą znaleźć taką piękną dziewczynę, jak ja jestem. Bo ja jestem nie do wzięcia. Ja nie chcę faceta aktualnie, cieszę się wolnością i dbam o siebie. Ogłaszam napływ Kolumbijczyków do Polski. A dlaczego powiedziałam nie? Ja nie jestem kobietą, którą można zamknąć w złotej klatce. Bo pan zaproponował mi swój hostel, bo ma hostel i 2 hotele w Medellin. Zaproponował mi $1 milion i Mercedesa. Ale ja wiem, że to jest złota klatka, w której ja bym bardzo szybko umarła, więc propozycję odrzuciłam. On nie był dojrzały emocjonalnie, a ja w takie relacje wchodzić już nie będę. To był test od Boga, od Wszechświata. Czy już znam swoją wartość? Czy potrafię rozpoznać czerwone flagi? I czy jestem gotowa na prawdziwą, zdrową relację? Ja szanuję, jak mężczyzna ma już przemyślane, co na przykład jest w stanie zaoferować swojej kobiecie, co chciałby jej dać. I kiedy poznaje i mówi, ja mojej kobiecie, mojej przyszłej żonie chciałbym dać to i to, mogę się zająć tym, od niej oczekuję tego i tego. I to jest fajne. Wtedy siadamy, patrzymy, czy nasze priorytety się zgadzają i możemy randkować z celem budowania relacji. A tu on chciał mnie zasypać po prostu wszystkim pięknym, a potem by mnie zamknął w złotej klatce. To nie było tak. Ja mojej żonie chcę dać to i to, ja chcę dać tobie, a znał mnie 1 dzień. To brzmi jak love bombing. Więc nie dziękuję. Który normalny mężczyzna, dojrzały emocjonalnie, proponuje kobiecie, którą zna 1 dzień, cały swój dobytek? Żaden. Więc podziękowałam mu. Bo dobra relacja nie zależy od tego, czy ktoś jest Polakiem, czy Niemcem, czy Amerykaninem, czy nie wiem kim tam.
tylko na dojrzałości emocjonalnej. Na tym się buduje dobrą relację. I to jest to, co jest dla mnie priorytetem. A ja nie chcę drugi raz wylądować w depresji, bo bardzo ciężko ją było wyleczyć, więc staram się podejmować teraz rozsądne, świadome decyzje. Jest tak, że mężczyzna jest odpowiedzialny za kwestię materialną w związku, a kobieta za kwestię duchową, czyli emocjonalną, za ciepło związku, za emocje i no jest sercem po prostu domu. Ale mężczyzna też musi mieć dojrzałość emocjonalną, rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Nie może być tak, że jeden, a drugi nie ma, bo to się rozjedzie po prostu. I na tym potem będą cierpiały dzieci, bo po jakimś czasie ci ludzie będą się chcieli rozstać, bo zobaczą, że do siebie nie pasują. Więc ja na pewne rzeczy zwracam uwagę od razu, żeby nie musieć zbierać siebie i dzieci w samotności, z bólu. Więc patrzę na to od razu, nie daję się ponieść emocjom. Zaproponował i to, mogę mieć to i to. No nie, bo zdrowie emocjonalne, zdrowie mentalne i serce jest dużo więcej warte i dusza niż wszystkie propozycje, wszystkie złoto świata. Takie jest moje zdanie. Miłość nie podąża za pieniędzmi, ale pieniądze za miłością tak. Więc ja stawiam na dojrzałość, na miłość, na obfitość, a potem reszta znajdzie drogę. Jeśli jest mi pisane bycie milionerką, to nią będę, ale nie wbrew sobie. Nic już nie robię wbrew sobie. Wszystko, co się tak świeci na początku, jest takie urocze, lukrowe i w ogóle piękne, na końcu się okazuje zupełnie na odwrót. Więc dziękuję. Możecie mnie nazywać wariatką, nierozważną, która nie wykorzystała okazji, bo przecież pieniądze są najważniejsze. Dziękuję bardzo, nazywajcie mnie jak chcecie. Dla mnie najważniejsza jest moja dusza i zdrowie. I dla mnie to jest rozwaga i dojrzałość.